Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam, w jaki sposób możemy sobie polepszyć, można w ten sposób powiedzieć, pracę aerografem, aby na igle, jakie dostajemy w zestawie jedną lub kilka do aerografu. Chodzi o wypolerowanie igły mniej więcej gdzieś tak odtąd do samego czubka, mechanicznie, czyli za pomocą tarczy, posłuchajcie, polerskiej, która znajduje się na takiej mini wiertareczce. To jest mini wiertarka, powiem Wam, kupiona, nie wiem, masę czasu temu. Nie wiem, czy gdzieś nie na stadionie, czyli lata 90. I właśnie chciałbym Wam pokazać, jak możemy doprowadzić, w jaki sposób należy wypolerować iglicę do aerografu, żeby nie przywierała do niej farba i żeby była ona wypolerowana idealnie i moglibyśmy po prostu dużo lepiej malować sobie używając aerografu, tak? Czyli ta część, która dość często, ta igła prezentuje się w ten sposób, więc nie jest to jakiś super wypolerowany element aerografu. Są to igły z reguły z tych zestawów tańszych aerografów typu Fine Art lub Adler, Mag, coś tam jeszcze jest, producent jakiś. I pokażę Wam, do jakiego stopnia możemy tą igłę wypolerować, właśnie żeby nie przylegała do niej farba i żeby lepiej nam się po prostu malowało, żeby nie zapychała się tak samo, posłuchajcie, sama dysza w aerografie. Do polerowania wziąłem taką podstawową pastę polerską, woskową taką pastę do lakierów samochodowych, ze względu na to, że to nie jest typowa pasta polerska, taka jak na przykład w dużych zakładach się używa w jubilerstwie, złotnictwie, czy w jakimś rzemiośle, gdzie używamy metalu. To jest prosta pasta, która powoduje to, że jest delikatną bardzo pastą, bo my musimy mieć wybłyszczony, dosłownie bardzo mocno wypolerowaną tą końcówkę, połowę tej igły, którą znajduje się w aerografie. I jak właśnie należy, powiem Wam, fajnie polerować. Teraz tak, widzicie, że ja tutaj nałożyłem dość dużo tej pasty i należy teraz pozbyć się części, więc możemy sobie zrobić taki myk, ponieważ tu nie mam żadnej osłony, tak jak w dużych szlifierkach, więc ja sobie włączę taką pastę, o proszę bardzo, w takim pudełeczku. Jeszcze sobie tą pastę mogę tutaj dobrać. Reszta pasty znajduje się właśnie w tej chwili. I teraz co należałoby zrobić? Mieć rękawiczki bardzo dobrze dopasowane, żeby nam nic nie chwyciło. I pokażę Wam, jak właśnie można fajnie wypolerować. Trzeba bardzo ostrożnie, w tą stronę kręci się, do mnie kręci się, posłuchajcie, ten właśnie tarcza polerska to jest, o rany, wyleciało mi z głowy, posłuchajcie, filtr. I teraz sobie właśnie poleruję tą kawałek igły, tak żeby Wam pokazać, że jak można wypolerować. Bardzo ważne jest, abyście zwrócili uwagę, w którą stronę kręci się tarcza polerska, ponieważ jeżeli będziecie chcieli tutaj igłę wypolerować, no to razem z tarczą trzeba polerować, tak, że tutaj nam będzie pobierała. No jak widzicie, ja sobie poleruję i zaraz pokażę Wam efekt końcowy. Myślę, że już będzie widoczna różnica. W tej chwili wygląda tak. Ja sobie teraz jeszcze tą igłę tak przeciągnę delikatnie po tej gąbeczce, która jest dość delikatna. Tu sobie wytrę to, co nabrudziła tarcza polerska.
Wezmę sobie kawałek czegoś do zmywania. Żeby odtłuścić. No i efekt, powiem wam, jest widoczny. Igła dużo bardziej się świeci w porównaniu, w porównaniu, posłuchajcie, nawet tutaj. Ja ją sobie pozwoliłem całą wypolerować, łącznie z szczupkiem, tylko że jak polerowałem szczupkiem, ona się wtedy w tą stronę kręciła, więc ja polerowałem tutaj w ten sposób, ponieważ gdybym tu dotknął, to mógłbym zaczepić i po prostu zniszczyłbym całą iglicę, mógłbym sobie też krzywdę robić, więc osoby, które do tej pory nie robiły w ten sposób, nie pracowały z żadnym tego typu narzędziem, jak na przykład szlifierka, polerka, no to nie proponowałbym samodzielnie tego robić, tylko oddać do osoby, która zajmuje się ślusarstwem, na przykład zegarmistrz, złotnik, oni zawsze mają, posłuchajcie, polerki tego typu i można sobie doskonale wypolerować taką igłę do aerografu. I teraz ta farba, ze względu na to, że ta powierzchnia jest dużo bardziej wypolerowana, farba nie ma się czego czepiać, będzie dużo lepiej, posłuchajcie, miejmy nadzieję, malować aerograf. Znaczy, ja już wypolerowałem jedną z igieł i dużo lepiej mi się maluje. Powiem wam, naprawdę nie widzę efektu takiego, i przede wszystkim igła jest czysta po zakończeniu malowania, nie osiada tutaj na niej farba. Dzięki za uwagę, pozdrawiam was, cześć.